Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Expert Talks Redegate. Bardzo cieszę się na tę dzisiejszą rozmowę, bo tak jak wiecie, zwykle rozmawiamy z ekspertkami i z ekspertami, którzy prezentują nam taki, powiedzmy, przekrój branżowy, jeżeli chodzi o ich doświadczenia. Na przykład mamy logistyków, którzy pracowali w FMCG, w automotywie, czy nawet w retailu. No a dzisiaj mamy rozmowę o tyle nietypową, że skupimy się w ramach jednak dość specyficznej branży. Mówimy o branży lotniczej. Stąd zaprosiłem dzisiaj do studia naszą gościnię Olgę Palec-Furga. Dzień dobry, Olgo. Cześć, Kacper. Olgo, właśnie jak ciebie przedstawić? Powiedziałem o ekspertce ruchu lotniczego. Dlaczego? Dlaczego mogę tak ciebie wprowadzić w tę rozmowę? No bo tak od 2 dekad ponad zajmuję się branżą lotniczą. Zaczynałam pracę w liniach lotniczych Austrian Airlines. Pracowałam tam 10 lat. Później zmieniłam trochę perspektywę na agenta handlingowego, czyli taką firmę, która świadczy usługi obsługi naziemnej, która obsługuje linie lotnicze, tak naprawdę pasażerów. To są wszyscy ci, którzy pracują w gate'ach, w check-inie, na płycie, których tak naprawdę pasażerowie widzą i postrzegają jako pracowników lotniczych. I tam przewinęłam się przez wiele różnych działów, od sprzedaży, jakości, marketingu, aż do cargo, dokąd tak naprawdę zostałam zesłana. Ale okazało się to hitem. Dzisiaj pracuję w firmie prywatnej, w firmie węgierskiej. Prowadzę przedstawicielstwo w Polsce tej firmy. Świadczymy usługi logistyczne właściwie dla linii lotniczych, ale też dla firm spedycyjnych, którzy są naszymi klientami, odbiorcami naszych usług. Stąd też myślę, że mogę się nazywać ekspertką lotniczą, ponieważ przeszłam przez wiele różnych firm powiązanych w sposób dość bezpośredni z lotnictwem. Ale też fascynuję się różnymi tematami, interesuję się tematami lotniczymi. Tak, by the way, chyba Węgrzy sobie całkiem nieźle radzą na tym rynku lotniczym, bo dzisiaj też nie jest tajemnicą, że jedna z węgierskich firm właśnie przyleciałem samolotem jednej z węgierskich firm właśnie do Warszawy. No Węgrzy to sobie tak powiedziałabym średnio radzą generalnie, bo nie mają swojej linii narodowej, muszą się wspomagać innymi, chociażby LOT-em. LOT jest beneficjentem tej sytuacji, że Malew kilka lat temu zbankrutował i został zlikwidowany. Wizz Air jest linią niskokosztową, prywatną, która dzisiaj też zresztą zmaga się z olbrzymimi problemami z samolotami, ze swoją flotą. Natomiast Węgrzy radzą sobie bardzo dobrze z cargo, z e-commerce'em, głównie z powodu bardzo korzystnych przepisów prawa fiskalnego, powiedziałabym. I są dzisiaj ogromnym beneficjentem, mają bardzo dużo połączeń z Azji, także faktycznie dużo mówi się o Budapeszcie. No dobrze, ale wracając do twojego profilu, powiedziałaś, że zostałaś niejako zesłana do cargo. To czym jest to cargo? Bo jeżeli chodzi o ten ruch osobowy, pasażerski, to w zasadzie każdy sobie może mniej więcej wyobrazić, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o ten ruch cargo, handlujesz slotami, powiedziałaś. Co to znaczy z tymi slotami? Nie slotami, tylko przestrzenią załadunkową. Okay. Sprzedajemy przestrzeń załadunkową dla kilku linii lotniczych, bądź też na zasadzie wyłączności. Reprezentujemy chociażby takie linie lotnicze jak Air France KLM, DHL Aviation, czy też od 15 kwietnia, tutaj już mogę o tym mówić oficjalnie, zostaliśmy GSA-em, czyli General Sales agentem linii lotniczej Qatar Airways Cargo. Czyli handlujecie ich miejscem przewozowym. Załadunkowym, tak. Czyli spedycja, która dostaje zlecenie na przewóz przesyłki z punktu A do punktu B, na przykład z Warszawy do Hongkongu,
zwraca się do nas z zapytaniem o przedstawienie możliwości. My przedstawiamy, robimy wycenę. Jeśli jest akceptacja tych warunków, robimy booking i taka przesyłka jest dostarczana najczęściej na lotnisko, którekolwiek w Polsce i załadowywana bądź też do samolotu, bądź też do traka, tak zwanego RFS-u, czyli Road Feeder Services. I to jest taka część też przewozów lotniczych, czyli wszystko to, co jedzie ciężarówkami, ale jedzie na listach przewozowych lotniczych, zaliczane też jest do przewozów lotniczych. Okej, czyli wy, że tak powiem, jesteście takim krwiobiegiem logistyki polskiej. Tak można powiedzieć. Mhm. Tak. To jaka jest specyfika w ogóle rynku w Polsce? Jak ty to postrzegasz? Jest bardzo dużo dyskusji w ogóle. Myślę, że do tego też dzisiaj dojdziemy, jeżeli chodzi o rolę Polski w ogóle w logistyce europejskiej. Gdzie dzisiaj jesteśmy i jak tę specyfikę rynku widzisz też w odniesieniu do naszych sąsiadów? Otóż sytuacja w Polsce zaczyna się bardzo mocno zmieniać w tej chwili. A wpływ na te zmiany ma przede wszystkim ogromna zmiana w podaży przestrzeni załadunkowej. Do niedawna nie mieliśmy właściwie żadnego regularnego frachtowca przylatującego do Polski, poza liniami kurierskimi, dla których przede wszystkim priorytet mają przesyłki kurierskie, a reszta miejsca, która zostaje w samolocie, załadowywana jest przez tak zwane general cargo, czyli przez inne przesyłki. Także w Polsce dotychczas nie było takiego przewoźnika, który byłby w stanie zabierać duże ilości frachtu i też frachtu, który przekracza wymiary tak zwane lower deckowe, czyli tego niskiego pokładu. A takie potrzeby na rynku polskim są i dotychczas były zabezpieczane poprzez właśnie wywożenie tych przesyłek albo trakami, tymi RFS-ami tak zwanymi, czyli w ramach przewozów lotniczych i to było jeszcze okej, bo to cargo trafiało do Amsterdamu, Frankfurtu, Lierz na listach przewozowych i to cargo było też rejestrowane w statystykach polskich. Natomiast ogromna część frachtu uciekała nam z Polski i ucieka w dalszym ciągu, ale coraz mniejszej ilości. W ramach przewozów drogowych przewożona była przez chociażby firmy spedycyjne czy innych nadawców. I wówczas dopiero zaczynała swoją podróż lotniczą w krajach Europy Zachodniej najczęściej. I ten fracht nie był rejestrowany i nie był wliczany do statystyk. Oficjalnie z Polski wjeżdża około 150 000 ton rocznie. Natomiast mówi się i eksperci uważają, że taka prawdziwy wolumen, który faktycznie wyjeżdża, jest co najmniej 2 razy większy. Mhm. Tak, ale mówisz o tym ruchu ciężarowym. No, dla takiego laika, jeżeli chodzi o logistykę, wszędzie słyszy się, że Polska jest takim hubem logistycznym, jeżeli chodzi właśnie o ten ruch ciężarowy. A co z lotnictwem? Czy możemy być gdzieś tam, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, widzieć siebie również w tej roli? Znaczy przede wszystkim zależy to od tego, czy będziemy mieć linie lotnicze, które będą przylatywały do Polski i oferowały do Polski i z Polski przestrzeń załadunkową, która odpowiada popytowi. W tej chwili, tak jak powiedziałam, mamy Qatar Airways Cargo, który ma 2 frachtowce w tygodniu, które zabierają do 100 ton przesyłek. Natomiast tutaj potencjał w Polsce jest ogromny, na co właśnie wskazuje fakt, że w dalszym ciągu wywożone są z Polski ciężarówkami tony towaru, które trafiają do portów, z których jest większa oferta przewozowa, do portów takich nawet jak Londyn czy Frankfurt, Amsterdam. Tam jest bardzo duża podaż frachtowców, ogromne przestrzenie załadunkowe.
Natomiast w Polsce ta oferta jest dalej bardzo mocno ograniczona. Nie mamy samolotów szerokokadłubowych zbyt dużo, pasażerskich, no i tym bardziej nie mamy frachtowców, jakiejś dywersyfikacji. No jest w tej chwili jedna linia, która weszła, ale pewnie przetarła szlaki i pokazała innym, że się da, że jest potencjał, że warto i pewnie spodziewam się, że w najbliższej przyszłości jakieś inne linie, być może jakieś azjatyckie, jacyś azjatyccy przewoźnicy zdecydują się na to, żeby przylatywać do Polski. Ale tutaj bariera polega na jakiejś mindsetie, brak przekonania co do Polski, czy infrastruktura, która jest blokerem? Polska nie występuje na mapie logistycznej bardzo często, na przykład w krajach Dalekiego Wschodu. W Azji czasami się śmiejemy, że nawet na mapie pogody nie ma jeszcze Warszawy, jest tylko Frankfurt, więc myślę, że to są jeszcze musimy popracować trochę nad tym i wydaje mi się, że to jest też rola naszego rządu i ogólnie państwa, naszego lobbingu gospodarczego, żeby Polska zaistniała w świadomości nadawców jako ważny hub logistyczny, bo jest tym hubem logistycznym i ma szansę być ogromnym hubem logistycznym, mając na uwadze geopolitykę i położenie Polski. Mówisz tutaj o operatorach zagranicznych, azjatyckich, a co z naszym lokalnym przewoźnikiem? No, nasz lokalny przewoźnik przyjął jakąś w tej chwili nową strategię. Kupuje dość duże ilości samolotów średniego zasięgu, podczas gdy generalnie na świecie, w lotnictwie, linie lotnicze borykają się właśnie z problemami z Boeingami 737 MAX. LOT, z tego co wiem, zamówił te samoloty. No i mam wrażenie, że LOT generalnie trochę nie do końca ma zdefiniowaną swoją strategię i nie do końca podąża jakąś jedną ścieżką w kierunku jakimś bliżej określonym. LOT nie ma chociażby ani jednego frachtowca. Czyli nie uczestniczy w ogóle w tym ruchu cargo na dużą skalę? LOT w dużej mierze uczestniczy. LOT jest tak naprawdę w Polsce według statystyk przewoźnikiem numer 1. Jeszcze, myślę, że jeszcze chwilę. Natomiast no, LOT bardzo dużo traci tym, że nie ma frachtowców, a potencjał, tak jak już powiedziałam wcześniej, jest ogromny i Polska w tej chwili ma dobry PR na świecie i uważam, że mogłaby być beneficjentem tej sytuacji. Też dobre perspektywy ekonomiczne dla Polski, dobra koniunktura gospodarcza sprzyjałyby takiemu rozwojowi. Natomiast no, z jakichś powodów LOT nie ma frachtowców i nie wiem, czy są takie plany, żeby posiąść je. To jeżeli infrastruktura nie jest, przynajmniej nie wskazałaś infrastruktury jako bloker rozwoju w tym obszarze cargo, to jak się to ma do całej dyskusji o CPK? Gdybyśmy postarali się może rozebrać ten temat na jakieś takie części pierwsze, po co miałoby powstać w ogóle CPK, jeżeli twierdzisz, że infrastruktura nie jest tutaj naszym blokerem? Tak, wracając do infrastruktury, faktycznie uważam, że my mamy infrastrukturę, my mamy dobry potencjał, który nie jest wykorzystywany. Dzisiaj jest kilka magazynów w Polsce, które jeszcze mają dużą przestrzeń załadunkową i operacyjną. Być może potrzebują trochę inwestycji w sprzęt, w procedury, w rozwiązania, które będą sprzyjały załadunkowi, rozładunkowi, handlingowi generalnie dużych ilości frachtu. Natomiast ja uważam, że infrastruktura w Polsce nie jest barierą do tego, żeby cargo się rozwijało.
bardziej chodzi o brak tak zwanego connectivity, czyli tego, że faktycznie linie lotnicze, że jest duża różnorodność i dywersyfikacja linii lotniczych, że linie lotnicze przylatują z całego świata i ta oferta miejsca jest duża. W Polsce mamy 64 infrastruktury lotnicze, 64 lotniska, 15 portów lotniczych i jeśli chodzi o CPK, jestem umiarkowaną optymistką i orędowniczką tego projektu, muszę powiedzieć uczciwie, ponieważ w pierwszym rzędzie myślę też o zrównoważonym rozwoju, o tym, że mamy infrastrukturę, którą powinniśmy przede wszystkim zagospodarować. Poza tym eksperci mówią i podważają, że CPK może być rentowną inwestycją i może się zwrócić. Jest to na pewno ciekawy projekt, natomiast powinien być od nowa zweryfikowany, przede wszystkim jeśli chodzi o dane, na bazie których ten biznesplan powstał, ponieważ dane te są całkowicie nierealistyczne. W Polsce brakuje też dobrej i popartej właśnie liczbami strategii lotnictwa cywilnego. Jest strategia, która ma bodajże 50 stron. 5 stron przypada na opis tego, jak porty regionalne miałyby wspomagać CPK i bodajże 5 stron, włącznie z wykresami, mamy też poświęcone na cargo. No to jest zdecydowanie za mało. Strategia ta też nie uwzględnia zmian, jakie zaszły w branży lotniczej po COVID-zie i w ogóle ta korekta nie została dokonana. Mam wrażenie, że to jest dokument, który został napisany bez konsultacji specjalistów, bez konsultacji branży, firm i interesariuszy tego rynku. Został dociśnięty i po prostu wdrożony po to, żeby mieć uzasadnienie do rozpoczęcia dalszego etapu CPK. Natomiast to nie jest dokument strategiczny, który jest wynikiem konsultacji branżowych i, tak jak powiedziałam, interesariuszy. A jeżeli chodzi o kompetencje w Polsce, bo tak jak mówimy, na przykład spotykamy się tutaj z ekspertami realizującymi projekty czy w automotive, czy w FMCG i tak dalej i bardzo często mówimy, że ten know-how w Polsce jest często nawet lepszy niż gdzieś na zachodzie. Jak to wygląda właśnie w lotnictwie z twojej perspektywy? To prawda, mamy świetnych ekspertów w branży, mimo że nie jesteśmy tutaj zbyt mocni i na pewno nie jesteśmy liderem, jeśli chodzi o cargo lotnicze. Natomiast mamy się od kogo uczyć i myślę, że ta wiedza, to know-how w firmach związanych z transportem lotniczym jest coraz większa, coraz bardziej ugruntowana i jest coraz więcej też ekspertów, którzy otwierają się na międzynarodowe rynki, którzy mają wiedzę o funkcjonowaniu linii lotniczych, lotnisk i jestem przekonana, że mamy bardzo dobre warunki ku temu, żeby tworzyć dobre koncepcje. Czyli twoim zdaniem, jakie byłyby teraz priorytety do wykonania z naszej perspektywy właśnie polskiej, jeżeli chodzi właśnie o rozwój czy to ruchu cargo, czy tego pasażerskiego na taką skalę globalną, żeby Polska zaistniała na dłuższą metę na tej mapie logistycznej świata? Przede wszystkim uważam, że powinniśmy zacząć od stworzenia dobrego dokumentu strategicznego, czyli właśnie, tak jak wspomniałam przed chwilą, strategii rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce, po to chociażby, żeby uporządkować też sytuację jakby całościowo w Polsce. Też sytuację portów regionalnych, ponieważ porty regionalne mają w tej chwili ogromne i zatwierdzone już plany inwestycyjne, są w trakcie ich realizacji. Jeśli popatrzymy na Gdańsk, na Kraków, na Katowice, to są ogromne inwestycje i one mają czemuś służyć. One wzmacniają te rynki, te porty i te porty będą
miały coraz większą przepustowość, zarówno w tym kontekście pasażerskim, jak i w kontekście cargo. Więc my powinniśmy te wszystkie prace ze sobą zsynchronizować i odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy nam jest potrzebne to lotnisko, żeby móc realizować strategię umacniania Polski na mapie logistycznej Europy, świata. I 2, dla kogo tak naprawdę? Kto będzie odbiorcą tych usług? Gdzie powinno to lotnisko do końca być? Bo w tej chwili jest jedyny główny projekt Baranowa jako tego hubu i centralnego lotniska. Natomiast tak naprawdę to nie będzie lotnisko dla całej Polski, ponieważ, tak jak powiedziałam, lotniska regionalne są ogromną konkurencją, rozwijają się w tej chwili i wzmacniają swoją pozycję. Tak naprawdę to lotnisko potrzebne jest dla tego obszaru Mazowsza, a na Mazowszu mamy 3 lotniska, co najmniej 3 lotniska. Lotnisko Chopina, lotnisko w Modlinie i to coś, co nazywa się lotniskiem w Radomiu, w co zresztą włożono dość dużo środków pieniężnych. No i my, obywatele, zapłaciliśmy za to lotnisko, więc ja jestem raczej zwolenniczką tego, żeby przyjrzeć się tej infrastrukturze, która jest, poprzeć to badaniami i eksperckimi analizami i odpowiedzieć sobie na to pytanie, dla kogo jest to lotnisko. Mhm. A może jest tak, że tym głównym modułem całego CPK powinna być kolej, tak jak niektórzy podnoszą? Znaczy, kolej to jest w ogóle warunek sine qua non. Bez kolei to lotnisko nie zaistnieje pod żadnym pozorem. Nie ma takiej w ogóle szansy, żeby to lotnisko zaistniało, ponieważ jeśli pasażer będzie miał do tego lotniska dojeżdżać więcej niż pół godziny, to on się zdecyduje zdecydowanie na rozwiązanie bliżej jego domu. I to jest w ogóle konsekwencja takiego trendu, który obserwujemy na całym świecie, raczej decentralizacji, regionalizacji przewozów. Ludzie wolą wylatywać z małych lotnisk, do których mają pół godziny, 40 minut, gdzie być może mogą zaparkować, zostawić samochód. Odchodzi się w tej chwili od wielkich lotnisk, od lotnisk centralnych, gdzie jest dużo więcej ryzyk, ale też dojazd dla pasażera ma znaczenie. Jeśli chodzi o cargo, to ogromne znaczenie ma tak zwany cut-off time, czyli ten czas, kiedy to jest ten ostatni moment, kiedy przesyłka może być nadana. I jeśli my będziemy mieć do lotniska w Baranowie więcej niż 30 minut, to ten czas się skraca. A chociażby w przewozach kurierskich każde 5 minut ma ogromne znaczenie. I tak naprawdę kurierzy walczą o to, żeby wydłużyć dla klientów ten czas o 5, 10, 15 minut, kiedy oni mogą nadać te przesyłki, zanim ta przesyłka wyleci. Więc myślę, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego bez dobrej, dobrze działającej, szybkiej kolei zupełnie mija się z celem i nie osiągnie założonych celów. Branża logistyczna, czy też lotnicza, przynajmniej dla mnie laika, kojarzy się z taką bardzo szybką, dynamiczną, trzeba podejmować szybkie decyzje, pewnie jest walka też o miejsce, cargo i tak dalej, przynajmniej tak zakładam jako osoba patrząca z zewnątrz. I jakie twoim zdaniem taka osoba jak ty, która zarządza pewną częścią biznesu właśnie w tym obszarze cargo, powinna mieć kompetencje, żeby sobie poradzić w tym środowisku? Tak, my się zawsze śmiejemy z naszych kolegów i koleżanek, którzy pracują w transporcie morskim. Oczywiście ich bardzo uwielbiamy, ale ironizujemy czasami, że dla nas odpowiedź powinna być w ciągu godziny, a dla nich ten czas liczy się w dniach. No więc to na pewno
żyjemy my jako osoby, które pracują w branży lotniczej. No przede wszystkim jesteśmy bardzo wrażliwi na czas. Staramy się być bardzo elastyczni, mobilni, dopasowani, zwinni. To są przede wszystkim... Właśnie ile w tym wszystkim jest standardów, procesów, bo też przemysł lotniczy kojarzy się z drugiej strony ze standardami bezpieczeństwa, wszystko jest zaplanowane, wyliczone i tak dalej, a ile w tym jest też takiego właśnie na bieżąco reagowania na pewne wyzwania i problemy? Bezpieczeństwo jest oczywiście priorytetem numer 1. Nie ma nic, co może być kompromisem dla bezpieczeństwa i nie ma absolutnie żadnego innego parametru, który mógłby być ważniejszy niż bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest numerem 1 i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Natomiast czas w transporcie lotniczym jest ogromnie ważny. Wszystko opisane jest, procesy opisane są na takiej osi czasu i wszystko dzieje się w przedziałach czasowych. One liczone są z dokładnością do, powiedziałabym, 3 minut. Kiedyś był w lotnictwie taki kod 03, czyli to był kod do 3 minut, który był akceptowalny. I opóźnienie samolotu, wyjścia samolotu z bloków do 3 minut był akceptowalny. Natomiast powyżej, takie przypadki zawsze muszą być opisywane bardzo dokładnie i są poddawane analizie. Również w cargo? Też tak, bo oczywiście samoloty muszą wyjeżdżać na czas, a nawet ciężarówki, które realizują transporty lotnicze, mają sloty, które coraz bardziej są przestrzegane. Ja pytam o tych kompetencjach, które przydają się tobie na co dzień, jeżeli chodzi o pracę w tym środowisku, bo o tych kompetencjach też chciałbym porozmawiać w innym kontekście. Jesteś jedną z uczestniczek pierwszej edycji Szkoły Profesjonalnych Ekspertów Biznesowych, którą realizujemy wraz z Akademią Leona Koźmińskiego. Skąd w ogóle decyzja, żeby przystąpić do premierowej edycji programu, którego wcześniej nie było? Przede wszystkim w tym świecie, gdzie rośnie rola mobilności, zwinności, gdzie odchodzimy od takich standardów pracy, jakie obowiązywały kiedyś, freelancing staje się taką ciekawą formą pracy. Ja osobiście w tej chwili bardziej stawiam na taki doradztwo, consulting, który będzie uzupełniał moją główną pracę. Natomiast jestem osobą, która lubi się uczyć, która dostrzega ogromną wartość w nauce, w uzupełnianiu kompetencji, w dywersyfikowaniu się i w tych czasach ogromnej niepewności, zmienności, różnorodności uważam, że posiadanie większej ilości kompetencji, ale też bycie zdywersyfikowanym daje nam przewagę nad naszymi konkurentami i pozwala nam spokojnie patrzeć w przyszłość i nie bać się zmian, uważać sztuczną inteligencję jako narzędzie, które może nam pomagać, a nie zagrożenie i konkurencję. Także ja poszłam do tej szkoły, żeby przede wszystkim zobaczyć, jak pracują konsultanci, co jest ważne w tej pracy, odpowiedzieć sobie też na pytania, co jest moją przewagą, jak budować tą przewagę, kto może być moim klientem. I chciałabym trochę się onarzędziować, ale też z drugiej strony poznać ludzi, którzy już to robią i powoli wejść w taką pracę wolnego strzelca. No właśnie podniosłaś fajny punkt, muszę przyznać, bo też z perspektywy Redegate widzimy właśnie coraz więcej osób, które wchodzą w ten rynek doradztwa, może nie all in, tylko troszeczkę z doskoku też realizując pewne zlecenia dla klientów. A jakie takie kompetencje z
twojej perspektywy są kluczowe w tym świecie doradczym? No jesteś już po kilku zjazdach właśnie w ramach tej szkoły. Co ci się rzuca w oczy jako coś nowego dla ciebie, z czym nie miałaś do tej pory może tak bezpośrednio do czynienia? Znaczy, przede wszystkim taka duża odporność na stres i bardzo dobra samoorganizacja pracy. A mówiąc o stresie, myślę przede wszystkim o takim stresie wynikającym z tego, że nic nie jest stałe, nic nie jest pewne, nic nie jest do końca zaplanowane, tak jak w pracy na etacie. Bo jednak praca na etacie daje nam z jednej strony minusem dla mnie jest to, że nie jestem niezależna, czyli nie realizuję swoich wizji, nie realizuję swojej strategii, tylko jednak zobowiązuję się, że będę realizowała strategię mojej firmy, mojego zarządu, moich przełożonych i to jest pewnie jakimś minusem, ale nagrodą za to jest pensja, niezależnie od tego, jak performujemy, jak nam to wychodzi, w jakiej jesteśmy kondycji, w jakiej formie. A niepewność związana z pracą wolnego strzelca, freelancera, jest taka, że nie wiesz, co będzie za miesiąc, co będzie za 2, za 3, za rok i dlatego myślę, że bardzo trudno jest podjąć tą decyzję, żeby się jednak uniezależnić i zacząć pracować na swoich zasadach i zdobywać klientów na tym dość też konkurencyjnym, aczkolwiek bardzo niezagospodarowanym jeszcze według mnie rynku. Też mówiąc o tym, dlaczego zaczęłam i dlaczego pomyślałam o szkole profesjonalnych ekspertów biznesowych, pewnie też trochę dlatego, że coraz więcej mam takich zapytań doradczych, gdzie właśnie różne firmy pytają się, jak coś zrobić, jak do czegoś dojść, jak zacząć z tym transportem lotniczym, ponieważ jest coraz więcej spedycji też i firm różnych, lotnisk też regionalnych, które zaczynają tą przygodę z transportem lotniczym, widząc, że jest to dość wysokomarżowa działalność i czasami nie wiedzą, jak zacząć, od czego zacząć, jakie kroki powinni postawić, żeby tą działalność móc realizować. I tych firm jest coraz więcej, dlatego pomyślałam sobie, że warto zbudować takie kompetencje, które w przyszłości pomogą mi pracować w roli doradcy czy konsultanta. Mhm. Kiedy rozmawiamy, pierwsza edycja dobiega już prawie końca i jak tak patrzysz na te wszystkie moduły, które zrealizowałaś w ramach tej szkoły, jesteś w stanie wskazać takie, które może otworzyły tobie wyjątkowo oczy na pewne sprawy, a może jakiś specjalny wykład, który na ciebie najbardziej wpłynął? Myślę, że wbrew pozorom wszystkie te części, które dotyczyły miękkich kompetencji, które pomagały odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie ja jestem, do czego dążę, co posiadam, czego mi jeszcze brakuje, były najważniejsze i też z flagowym tym modułem, do którego zresztą wracamy w każdej prawie niemalże części. To jest ten model Canvas, który właśnie pomaga nam tak naprawdę wejść w głąb siebie, swojej duszy i swojej ścieżki życiowej i zastanowić się, gdzie jesteśmy, czego nam jeszcze brakuje, jak możemy zacząć, czy w ogóle to jest ten moment, żeby zacząć. Mhm. I ty jako już, tak jak wspomniałem, prawie absolwentka tego programu, komu byś go dzisiaj polecała? Dla jakiego profilu, dla kogo jest ten program twoim zdaniem najbliżej? Przede wszystkim trzeba być ekspertem w jakiejś dziedzinie. Trzeba mieć doświadczenie kilku, co najmniej, jeśli nie kilkunastu lat, żeby w jakiejś dziedzinie czuć się tak naprawdę dobrze i żeby wiedzieć, że to jest to, w czym mogę pomóc moim klientom. To jest to, w czym czuję się dobrze, mówiąc o tym. Na pewno ludziom odważnym, ludziom, którzy lubią wyzwania, którzy lubią zmiany, bo to jest ogromna zmiana.
i wszystkie konsekwencje tej zmiany, ze wszystkimi konsekwencjami musimy się liczyć. Więc na pewno trzeba być odważnym. Olgo, dziękuję Ci bardzo za tę dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Dzięki i Was też zachęcam do dzielenia się feedbackiem. Zapraszamy również do dołączenia do Szkoły Profesjonalnych Ekspertów Biznesowych, ponieważ trwa właśnie nabór do drugiej edycji. A tak jeszcze pokrótce, Olgo, gdzie możemy Ciebie znaleźć, gdyby ktoś chciał się skontaktować bezpośrednio? Zapraszam na mój profil na LinkedInie, Olga Palec-Furga. I na korytarzu Alka. I na korytarzu LK, który jest moją alma mater i też gwarantem jakości. Także zdecydowałam się też z tego powodu, że wszystko, co robi Akademia Leona Koźmińskiego, tutaj w tym przypadku projekt realizowany wspólnie z Redegate, jest gwarantem wysokiej jakości i dobrych efektów. Wow. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.